Pod jednym z materiałów pojawiło się świadectwo Agnieszki, które pozwolę sobie odczytać. Demony próbują wciągnąć człowieka w swoją rzeczywistość i odcinają od racjonalnego myślenia, wtłaczając do głowy wizję destrukcji. Człowiek zaczyna wtedy widzieć odbicie świata w krzywym zwierciadle. Modlitwa do Maryi potrafi uspokoić ludzkie serce i dopiero wtedy człowiek może zauważyć, że ktoś chce nim manipulować. Kiedy czytałem to świadectwo, pomyślałem o różnych tak zwanych objawieniach prywatnych, w których pojawiają się katastroficzne wizje wojen, głodu, śmiercionośnych epidemii. Te treści rozpowszechniane są często przez osoby duchowne, co dla mnie jest zaskakujące, gdyż wynika z tego, że te działania mają aprobatę władz kościelnych. Dlaczego toleruje się i aprobuje rozpowszechnianie tych, w cudzysłowie, objawień? Niektórzy mówią o ich dobrych owocach, przykładowo przystępowaniu do sakramentu pojednania. Mam wątpliwości dotyczące takiego nawrócenia. W 1962 roku wybuchł tzw. kryzys kubański. Świat stanął na progu nuklearnej zagłady. Wtedy ludzie w Europie Zachodniej i USA masowo się spowiadali. Kościoły były otwarte 24 godziny na dobę i spowiadano non-stop. Minęło zagrożenie i wszystko wróciło do normy. Szczere nawrócenie wynika bowiem z doświadczenia miłości Boga, Jego przebaczenia i jest trwałe, chociaż nawróconemu zdarzają się upadki. Inaczej jest z nawróceniem, które wynika jedynie z poczucia zagrożenia, bez przemiany myślenia, chęci nawiązania relacji z Panem Jezusem, chęci służenia Mu, kierowania się w życiu miłością Boga i bliźniego. Poza tym w tych tak zwanych objawieniach prywatnych kreowany jest obraz Boga, który zsyła wojny, choroby i inne nieszczęścia, aby wymusić wyznanie grzechów i modlitwy ekspiacyjne. Tak jakby jakiś ojciec groził dziecku śmiercią lub kalectwem albo pobiciem, aby wymusić miłość do siebie. A przecież do miłości nie można zmusić.